Cześć, z tej strony Paproch. Cześć, z tej strony Paproch. Witam serdecznie w kolejnym odcinku recenzji Okiem Paprocha. Kontynuujemy naszą przygodę z firmą Bullet. Do tego odcinka wybrałem lotki, które wyróżniają się w całej gamie tego producenta. Są to jedyne lotki z pierwszej serii, które mają 95% wolframu. Poza tym wyróżniają się swoją kolorystyką i faktem, że nacięcia w tej lotce są dosyć niestandardowe. Bez dłuższego zwlekania, pora na lotki. Przed nami Bullet Hydra. Pora spojrzeć, jak opakowanie lotek Bullet Hydra wygląda od środka. I tutaj, zgodnie z tradycją, bez większych zaskoczeń mamy 3 barele, 3 szafty oraz 3 piórka. My jednak skupimy się na najważniejszym, czyli na pojedynczym barelu. Jeśli chodzi o barel, to pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to aspekt wizualny. Widzimy, że lotki te są bardzo ładne i są dosyć niestandardowo nacinane. Tak jak widzicie, mamy zarówno nacięcia zwyczajne, czyli dookoła średnicy lotki, mamy również nacięcie, które idzie wzdłuż długości lotki, ale nie idzie równolegle. Widzimy, że jest ono nacinane skośnie. Także jest to taka ciekawostka, która nie występuje w wielu modelach lotek i dzięki temu lotki Bullet Hydra będą się wyróżniać na tle innych. Kolorystycznie wygląda to bardzo fajnie. Mamy bardzo żywy niebieski kolor oraz nacięcia, które są bardzo dobrze widoczne dzięki temu, że są srebrne. Jeśli chodzi o samą budowę lotki, to lotka podzielona jest na 3 bardzo widoczne części. Mamy przód lotki, który zwęża się aż do grotu, mamy bardzo długi środek lotki oraz zakończenie, czyli część tylną. Jeśli chodzi o grip, to część tylna oraz część środkowa są bardzo ostre. Część przednia służy do tego, aby zaokrąglić końcówkę i mieć troszkę gładsze przejście przy grocie. Także skupiając się na poszczególnych częściach, zaczniemy od przodu. Przód lotki jest bardzo gładki w porównaniu z pozostałymi jej częściami. Widzimy tylko 2 nacięcia, jedno, które oddziela część środkową od części przedniej i jedno, które może służyć ludziom trzymającym palec z przodu do tego, aby wyznaczyć sobie miejsce trzymania ostatniego palca. Jeśli chodzi o część środkową, to jest ona najważniejszą częścią tej lotki. No i widzimy, że grip jest niezwykle ostry, jest bardzo mocno nacinany, jest bardzo głęboki i jest skierowany ku palcom zawodnika. Drugą częścią, która zwiększa ostrość tej lotki, jest to przekątne nacięcie. Sprawia ono, że palce jeszcze lepiej mogą czuć lotkę oraz jeszcze głębiej mogą w tej lotce się osadzić. Jeśli chodzi o tył, na tyle również mamy skośne przetłoczenie, ale grip jest praktycznie tarką. Grip z tyłu jest bardzo gęsty, bardzo ostry, ale jest to troszeczkę inny rodzaj ostrości niż to, co mamy na środku. Jeśli miałbym ocenić ostrość gripu, no to z przodu powiedziałbym, że takie pół na 5. Na środku jest to mocne 4,5 na 5. Z tyłu jest to 4 na 5, ponieważ jest on również bardzo ostry, ale jest to inny rodzaj ostrości aniżeli to, co dzieje się na środku. Jeśli chodzi o to, jak możemy trzymać tę lotkę, ciekawostką jest to, że Bullet Hydra zapewnia wiele różnych sposobów. Głównym sposobem będzie trzymanie jej na środku, ze względu na to, iż tu mamy najwięcej gripu. Możemy złapać ją na środku, oprzeć pierwszy palec na tym delikatnym nacięciu, o którym mówiłem wcześniej. Możemy złapać ją z tyłu i mieć palec na środku. Możemy też wszystkie 3 palce trzymać na środku. Jeżeli potrzebujemy 4. palca, to również znajdzie on swoje miejsce na gripie. Możemy spokojnie szafować palcami tak, że na całej długości lotki znajdzie się miejsce, w którym będziemy mogli ją trzymać. Jeśli chodzi o to, czy ta lotka jest dla amatorów, czy dla profesjonalistów, powiedziałbym zdecydowanie, że będzie ona bardziej przydatna zawodnikom z doświadczeniem, gdyż tak ostry grip może zniechęcić zawodników początkujących i tylko ludzie przyzwyczajeni do tego, jak lotka może się w palce wrzynać, będą czerpali z niej przyjemność, ponieważ na pierwsze lotki będą one zdecydowanie zbyt ostre i po kilku pierwszych treningach moglibyśmy pożegnać się z liniami papilarnymi. Także jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o budowę lotki, to chyba tyle. Przyszedł czas na sekcję rzutową.
Lotki Bullet Hydra są wykonane w 95% z wolframu. Są dostępne w dwóch wagach 23 oraz 25 gramów. Obie wersje mają długość 51,5 mm. Różnią się za to szerokością, odpowiednio 6,95 mm oraz 7,25 mm. Lotki Bullet Hydra są dostępne w sklepie bestdarts.pl. Z kodem rabatowym PAPROCH6 otrzymacie 6% zniżki na cały asortyment. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak lotki Bullet Hydra wypadają w starciu z okiem paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, wygląd, wrażenie wizualne gripu, dodatkowe nacięcie okalające lotkę oraz cała kompozycja graficzna barela sprawiają, że są to jedne z ładniejszych lotek, jakie było mi dane oglądać. Będą się pięknie prezentować zarówno w tarczy, jak i na darterskiej półce. Drugim plusem jest rozłożenie gripu na lotce. Bardzo dobrze przemyślany fakt, że lotkę można złapać właściwie w każdym miejscu i absolutnie nie będzie to przeszkadzać przy naszym rzucie. Niezależnie od tego, czy trzymamy lotkę z przodu, na środku czy na końcu, będziemy mogli ją złapać w dowolnym miejscu i z każdej pozycji będzie ona chciała się nas słuchać. Jeżeli chodzi o minusy, jest to minus skierowany głównie dla amatorów i jeżeli chodzi o codzienne użytkowanie tych lotek. Grip jest bardzo ostry i należy o tym pamiętać przy wyborze tych lotek. Przy otwieraniu pudełka śmiałem się, że przy takim gripie można stracić linie papilarne, więc jeśli chcecie poczuć naprawdę ostre lotki, to Bullet Hydra zdecydowanie polecam, ale jeżeli nie jesteście pewni co do tego, czy Wasze opuszki palców to wytrzymają, to należy mieć to na względzie. Dziękuję serdecznie firmie Bullet za udostępnienie mi sprzętu do recenzji. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Dziękuję serdecznie, że dotrwaliście do końca. Razem z Państwem był Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.